No to dzisiaj jest najwyższa pora, żebyśmy wyszli na miasto i zobaczyli sobie, jak wygląda rynek nieruchomości dzisiaj. No dobrze, pora wysiąść z samochodu i pokazać Wam, jak wygląda rynek nieruchomości w realu, a pokażę Wam to na podstawie takiej warszawskiej dzielnicy Praga Południe, a konkretnie osiedla Gocław. To też jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo różną zabudową. Jak widzicie, są tutaj budynki z wielkiej płyty, ale są też budynki budowane ostatnio. I jeszcze w ostatniej, bo na przykład te budynki, które macie przed sobą, zostały zbudowane jakieś 10 lat temu, może mniej nawet. Ten budynek tutaj obok, który widzicie teraz, to jest budynek zbudowany w 2000 roku, a tamte budynki, na przykład te, to są gdzieś już trochę po 2000 roku budowane, natomiast to osiedle, które mamy tutaj, no to jest to jedno z pierwszych osiedli mieszkania budowane gdzieś pod koniec lat 70. Ubiegłego wieku, tak jak powstawało osiedle Gocław. Osiedle Gocław powstało tak naprawdę na terenie dawnego lotniska, chociaż trzeba powiedzieć, że sama miejscowość Gocław jest starsza niż Warszawa. Ich historia Gocławia jest bardzo, bardzo długa. Tutaj postawiono taki słup z historią Gocławia, 1155 rok, po raz pierwszy wymieniony w bulli papieża Hadriana w 1155. To jeszcze Warszawy wtedy nie było. Dzielnica ma się rozwijać. Tutaj nawet jest szykowane miejsce na metro, dokładnie pod tą ulicą, którą teraz filmuję. Ulicą Fildorfa ma iść metro i tutaj właśnie ma być stacja metra, więc pewnie okolica mocno wzrośnie w cenie. A ja Was zabiorę teraz na krótki spacer po ulicy Jugosławiańskiej. Będziemy musieli przejść na drugą stronę tego skrzyżowania. Te budynki, które widzicie po prawej, całe osiedle za tą stacją benzynową, którą tutaj widzicie, zostało ono zbudowane nie tak dawno. Jak powiedziałem, to są lata, można powiedzieć, 10. XX wieku. A po lewej zaraz zobaczycie, za tym budynkiem czerwonym, czy w zasadzie takim różowym, wyłonią się kolejne budynki z wielkiej płyty. Dlaczego Was tutaj prowadzę? Bo chcę Wam pokazać różnice cenowe między mieszkaniami, które paradoksalnie, jeżeli chodzi o wynajem, wynajmują się w bardzo podobnej cenie. Jeżeli będziecie chcieli wynająć mieszkanie 3-pokojowe, to w tej wielkiej płycie wynajmiecie mieszkanie w prawie takiej samej cenie, jak w tych budynkach po drugiej stronie ulicy, w tych budynkach, z tym, że to mieszkanie w wielkiej płycie będzie troszeczkę większe niż mieszkanie to 3-pokojowe po stronie tych nowoczesnych budynków. Bo tutaj w wielkiej płycie to jest taki okres, kiedy te mieszkania standardowo 3-pokojowe miały osobną kuchnię, miały 65 metrów czy 66, zależy od wersji. No i też, co ważne, miały te mieszkania na przykład piwnice, czyli takie miejsce, gdzie można jakieś dodatkowe rzeczy składać. A te mieszkania po lewej stronie, które sobie zaraz zobaczymy, to one mają 55 metrów powierzchni kwadratowej i bardzo często pozbawione są komórek. Mają natomiast, trzeba przyznać, garaże. Też od razu dodam, że nie wszyscy mieszkańcy korzystają z garaży. I teraz, jeżeli spojrzymy się na tą stronę wielkiej płyty, mamy mieszkania i mamy transakcje. Mieszkanie 65 metrów, tak jak powiedziałem, 3 pokoje z kuchnią. W zeszłym roku zostało w tym budynku sprzedane za 740 000, o czym zresztą możecie dowiedzieć się, korzystając z rejestru cen nieruchomości, który, jak wiemy, został udostępniony publicznie i za darmo. Natomiast na tym nowym osiedlu
tym takim deweloperskim, niedawno wybudowanym, mieszkanie też 3-pokojowe zostało z 55 metrów, czyli mniejsze o 10 metrów i bez miejsca parkingowego, bez miejsca garażowego i bez miejsca takiej dodatkowej komórki zostało sprzedane za 860 000. Czyli można powiedzieć, mamy różnicę między tymi blokami nowymi, a tymi blokami starymi, no dość sporą, bo znacznie mniejsze mieszkanie, znacznie drożej sprzedane. Dodam też ciekawostkę, że w tym bloku na przykład mieszkanie 32 metry sprzedano za 740 000. No to w porównaniu z tym 3-pokojowym mieszkaniem 55 metrów, 3-pokojowym w sensie 2 pokoje plus kuchnia, salon i 55 metrów, to ta kawalerka osiągnęła, można powiedzieć, wręcz rekordową cenę. No i teraz oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie kto chce mieszkać i w jakim budynku, prawda? Bo czy chcesz mieszkać w nowoczesnym budynku, czy w jakimś takim starszym, na czym ci zależy? Na metrach kwadratowych, na tym, czy chcesz mieszkać w czymś przestronnym, czy też wolisz się troszeczkę ścisnąć, o te 20% można powiedzieć powierzchni mieszkania ścisnąć, ale zapłacić więcej, za to mieć satysfakcję mieszkania w nowym osiedlu. No i teraz to zależy też, na jakie cele kupujesz. Czy chcesz inwestować po to, żeby zarabiać na wynajmie, czy kupiłeś mieszkanie dla siebie, bo chcesz tutaj mieszkać w takim mieszkaniu dla siebie. I trzeba powiedzieć, że oczywiście motywacji mieszkania jest wiele. Jeżeli chodzi o samą okolicę, to jak widać nie ma specjalnie różnicy, czy mieszkasz w nowym budynku, czy w starym budynku, bo te wszystkie urządzenia, które są w okolicy, te wszystkie udogodnienia, sklepy, handel, przychodnie, restauracje są tak samo odległe i tak samo dostępne, niezależnie czy mieszkasz w tym bloku z wielkiej płyty, czy mieszkasz w tym nowym budynku. Zatem wchodząc w taką okolicę, w takie mieszane osiedle, nie zyskujesz specjalnie na dostępie do nowych usług, tylko dlatego, że mieszkasz w nowym budynku. Warto zauważyć też, że mieszkanie w nowym budynku nie gwarantuje ci, że będziesz miał na przykład nowocześniejsze windy, bo akurat jest taka sytuacja, że w tych starych budynkach, które widzieliście, windy są nowocześniejsze niż w niektórych tych nowych, były po prostu dopiero co wymieniane po remontach. Jeżeli chodzi o posiadanie dzieci, no to na tym nowym osiedlu, tak jak widzieliście, kiedy tam żeśmy chodzili po tym nowym osiedlu, to specjalnie jakiś podwórek nie było. Właściwie mała uliczka, parking i to wszystko, co tutaj było dla dzieci, to jakiś malutki trawniczek, który głównie jest obsługiwany przez miejscowe psy. Nie ma placów zabaw. Natomiast na tych osiedlach z wielkiej płyty są też place zabaw dla dzieci i zresztą wiem po prostu, bo znam niektórych, którzy mieszkają na takich nowych osiedlach, ale chodzą ze swoimi dziećmi na te place zabaw, na te stare osiedla. Czy z tego, co powiedziałem, wynika jakaś wielka pochwała budownictwa i wielkiej płyty? Nie, to byłby błędny wniosek. Po prostu chciałem tylko pokazać, że jeżeli kupujesz coś, w czym masz zamiar tylko i wyłącznie mieszkać, to musisz się zastanowić, czy chcesz koniecznie zapłacić więcej za to, żeby mieszkać w nowoczesnym bloku. I też musisz pamiętać o tym, że ten nowoczesny taki niby blok też się zestarzeje. I te nowsze bloki na przykład są dużo lepiej postrzegane niż na przykład taki, jak tutaj teraz widzisz, budynek deweloperski, ale właśnie z 2000 roku, z 2002 dokładniej. I już cena mieszkań w tym budynku jest niższa niż w tych nowych budynkach, a paradoksalnie na przykład w tym budynku, który właśnie teraz pokazuję, jest tak dużo garaży, że niektórzy z tych osiedli za mną zbudowanych, tych, które pokazywałem przed chwilą z tych budynków, to niektórzy, którzy tutaj mieszkają właśnie na tym nowym osiedlu, wynajmują miejsca garażowe w tym budynku z 2000 roku.
I warto dodać jeszcze, że ten akurat budynek z 2000 roku ma jeszcze więcej zalet, bo ma po prostu też ogromne podwórko z boiskiem, z placem zabaw, a mieszkania w tym budynku są większe metraże mają niż mieszkania w tych nowych osiedlach na tej ulicy Jugosławiańskiej, bo w tym budynku 2 pokoje to jest 56-58 metrów w zależności od wersji mieszkania. Plus jeszcze ogromne balkony i takie balkony, które nie wychodzą na balkon sąsiada. Czyli ja wam w tej chwili pokazuję ten budynek od strony ulicy, ale od strony takiego zamkniętego patio wygląda on jeszcze lepiej. Chcę przez to powiedzieć, że po prostu mieszkanie wybrane dla własnych celów, no to musisz się mocno zastanowić. Oczywiście można powiedzieć, wielka płyta nie ma przyszłości, ale przypominam, że jej trwałość jest przedłużana nieustannie o kolejne lata. Więc nie wiem, czy tak do końca można stwierdzić, że wielka płyta nie ma przyszłości. Jakąś przyszłość ma. I jeszcze prawdopodobnie, jeżeli dzisiaj byś kupił tutaj mieszkanie, to do końca twojego życia pewnie te bloki będą nadal stały. Podobnie zresztą jak te nowe bloki zbudowane tutaj właśnie na ulicy Jugosławiańskiej. Wracać już powoli do swojego samochodu, ale powiem wam tak, że jeżeli kupujesz tutaj znowu mieszkanie na wynajem, no to sam zwrot z inwestycji będzie teoretycznie lepszy i szybszy w tym budynku z wielkiej płyty, bo po prostu, tak jak powiedziałem, cena wynajmu, czynsz za jedno mieszkanie w tej wielkiej płycie i za taką samą ilość pokoi, mniejsze trochę mieszkanie w tym najnowszym budownictwie, ten czynsz nie różni się. To są te same kwoty, niemal te same kwoty. No to oznacza to, że po prostu jeżeli płacisz mniej, to masz zwrot z inwestycji szybciej. Tym bardziej, że te mieszkania w wielkiej płycie to niekoniecznie są mieszkania, które nie przeszły jakiegoś remontu, bo one po tylu latach eksploatacji bardzo często już były wyremontowane i często są wręcz doprowadzone do obecnego stanu, takiego akceptowalnego stanu wykończenia. Są poprawione tynki, już to ktoś wykonał. Tego nie musisz robić, są dobre podłogi, są często nowe glazury, nowe remonty. O tym warto pamiętać. To oznacza, że takie wzięcie mieszkania w wielkiej płycie na sam najem, licząc tylko tym, jak prędko się zwróci w czynszu, może być po prostu korzystniejsze. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w wielkiej płycie ja później to będę sprzedawał taniej, bo to jest jednak wielka płyta, taniej niż to mieszkanie w tym nowym budownictwie. I tutaj powiem, tak, to prawda, będziesz sprzedawał taniej, ale taniej kupiłeś. I co więcej, to zależy, kiedy będziesz sprzedawać, bo jak wam dałem przykład tego budynku tutaj, po tej stronie, tego dużego budynku z roku 2002 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jak widać remontowanego obecnie, to te mieszkania są już jak gdyby tańsze, bo są odbierane jako mieszkania stare. Chociaż tak naprawdę, no, klasa mieszkań w tych budynku odpowiada nowoczesnym mieszkaniom deweloperskim. Po prostu to, co dzisiaj jest taką nówką, czymś nowym, czymś przyciągającym, za kilka lat, kiedy będziesz wychodzić z tej swojej inwestycji w mieszkanie za wynajem, może za kilkanaście lat, jeżeli chcesz na tym dłużej zarabiać, na tym wynajmie, również będzie w kategorii stare. Jeszcze raz podkreślam, że nie jest moim zamiarem gloryfikowanie mieszkań starych, co to nie. Tylko pokazuję wam, że warto czasem pomyśleć, jak zrealizować swój cel życiowy. Czy twoim celem życiowym jest zarabianie z wynajmu mieszkań, czy też twoim celem życiowym jest po prostu mieszkanie. I wtedy
zdecyduj się, porównując oczywiście tę samą okolicę, jeżeli w tej samej okolicy masz jednocześnie mieszkania w starszych budynkach i w nowszych, no to zastanów się nad tym, czy te starsze mogą być dobrze utrzymane, a może wręcz są dobrze utrzymane, może już przeszły wszelkie remonty, termomodernizacje, bo to też się zdarza i wtedy może warto zastanowić się, czy warto wydawać dużo pieniędzy, żeby kupić to nowsze mieszkanie, które czasami ma po prostu gorszy rozkład nawet. Też tak bywa. Jest po prostu mniejsze przy tej samej ilości pokoi, czy też warto jednak wydać pieniądze na te nowe mieszkanie. To tak naprawdę będzie zależało tylko od Twoich osobistych preferencji. Co wolisz? Jaki budynek Tobie się bardziej podoba przy zakupie dla siebie? Przy zakupie inwestycyjnym, no to warto to dokładniej policzyć. I jeszcze chcę wszystkich inwestorów przestrzec przed jedną rzeczą. Jeżeli zastanawiacie się nad rentownością najmu i w ogóle opłacalnością inwestycji, to nie zakładajcie z góry i nie doliczajcie sobie premii za to, że za ileś kilkanaście, a może 20 albo więcej lat sprzedacie to mieszkanie, które tutaj dzisiaj kupiliście i sprzedacie je w jakiejś ogromnej cenie. Tego nie róbcie, bo nigdy nie wiecie, do czego was zmusi życie i w jakiej sytuacji będziecie musieli sprzedać to mieszkanie kupione na inwestycje. Czy będzie wtedy akurat szczyt rynku, czy też będzie jakaś bessa, czy będzie trzeba sprzedać tanio. Policzcie to sobie jako premię, którą być może dostaniecie, a może jej nigdy nie dostaniecie. Jeżeli oceniacie najem, to liczcie tylko to, ile wydaliście dziś pieniędzy na to mieszkanie i jaki macie zwrot w postaci czynszu, który dostajecie. I badajcie po prostu relację czynszu do ceny mieszkania. A jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, to co się dzieje w nieruchomościach, zmiany prawa, no to zachęcam, subskrybuj nasz kanał. Zapraszam Was również na stronę syment24.pl, gdzie są szkolenia o obrocie nieruchomościami. Wszystkim, którzy zechcą zostać naszymi patronami na Patronite, link w opisie. Serdecznie dziękuję, obecnym patronom również dziękuję. No i cóż, liczę też, że w komentarzach napiszecie, czy chcecie więcej audycji, w których będziemy wychodzić ze studia i będziemy oglądali różne inwestycje, porównywali różne lokalizacje, niekoniecznie tylko Warszawę. Cześć, trzymajcie się.